We are Conga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 3 dzień września 2024 roku. Imieniny obchodzą Mansfet i Mojmir. Za oknem mamy 19 stopni Celsjusza, przeważnie słonecznie. Blok BTC 859672, cena KNG 2,19 USDT, cena Cash 400 KNG, a to jest kwadrans z Kangą, wydanie 217. Przepraszam, proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać i skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, jak nazywa się koń, któremu wszystko odpowiada? Nie wiem. Pasikonik. Bum, 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 bum. Dobra Łukasz, śmiechy na bok. Co tam takiego dzieje się, powiedz, w tym świecie kryptowalutowym? Poniżej 60 tysięcy znowu? Znowu nie, to jest ciekawe. Mamy Rektober. No tak. Nie, Reptember niektórzy mówią. Bo ma przyjść ma być Oktober, a teraz ma być Reptember. O właśnie, Reptember. Od September, ale z literką R, czyli czerwono. Czerwono, czyli spadki. Takie są pewne opinie, że będziemy mieli wrzesień jednak spadkowy. Tutaj można dyskutować z tym, co mówią niektórzy analitycy. Ja sobie tu przygotowałem taką notatkę, że Bitcoin zamknął się poniżej takiego wsparcia na poziomie 58 tysięcy 1 września i że nie udało się jednak zbić ceny dużo niżej, czyli do 55,5 tysiąca, więc możliwe, że jednak byki to obronią. Będzie próba spadku jeszcze większego ceny, tak tutaj niektórzy analitycy mówią, może wzrosnąć Bitcoin do 65 tysięcy, ale zanim to nastąpi, to może być spadek nawet do 55-53. Niektórzy mówią nawet o 49 tysiącach. No ale to wyjście poza 65 tysięcy i obronienie tego poziomu będzie sugerowało wzrost do 70-73 i pozostanie przez chwilę na tym poziomie. Tyle ludzie, którzy widzą w wykresach Bitcoina. Z Etherem też jest tak niejednoznacznie. Muszę powiedzieć, że mam czasami takie wrażenie, że jak słucham tych analityków, to jeden mówi tak, drugi mówi nie. Zawsze któryś ma rację. Tak. To jest, jak rabin, no to wiadomo, to jest. Tak. Znaczy, jak jedna osoba mówi, że będzie tak i tak, że każdy ma rację, no to jest właśnie takie podejście rabinistyczne. No ale właśnie, czy uważasz, jakie są twoje refleksje a propos tego, co się wydarzy do końca tego roku? To znaczy, czy faktycznie w październiku zaczniemy rajd Świętego Mikołaja, czy też ja muszę powiedzieć, że ja jestem zdania, że czeka nas w tej chwili, to jest moje prywatne zdanie, czeka nas niesamowite 6 miesięcy. Tak uważam, że to będzie bardzo duży i dynamiczny wzrost. To jest, jeszcze raz podkreślam, moja opinia. Czy wzrośniemy do 100 czy do 200, tego nie wiem,
ale jestem przekonany, że te poziomy powyżej 100 są jak najbardziej osiągalne i to w tym roku. Mam kilku takich analityków, których słucham już od bardzo dawna. To nie są ludzie od analizy technicznej, więc oni nie opierają się na wykresach, chociaż trochę czasami pokazują, szczególnie w dłuższej perspektywie, czyli z takiego lotu stratosferycznego, ta cykliczność, pokazywanie cykliczności na przykład w płynności, jaka jest, pokazywanie płynności na rynkach, cykliczności na rynkach real estate, czyli nieruchomościach. To jest coś, na czym oni opierają swoje analizy, no i mówią, hej, tutaj mamy bardzo ciekawą koincydencję, jak ty byś powiedział, czyli wiele tych punktów takich kulminacyjnych z wielu różnych rynków nachodzą na siebie i można się spodziewać takiej superstorm, tak? Czyli takiego nałożenia się po prostu wielu fal. Zobaczymy. Na pewno dużo powiedzą nam pierwsze dni listopada, czyli gdy będziemy mieli wybory, bo to na pewno w jakiś sposób wpłynie na kurs. Zobacz, Łukasz, kapitalizacja rynku w tej chwili to jest ponad $2 biliony. Sprawdzałem przed audycją, 53% to Bitcoin, czy 54%. Pozostałe krypto, w szczególności memecoiny, o tym będę chciał z tobą porozmawiać, tracą w tej chwili wiatr w żagle. Dla uproszczenia załóżmy w takim razie, że bilion jest w tej chwili w Bitcoinie. Taka jest kapitalizacja. No bo 50, no upraszczam w tej chwili. Do 100 tysięcy. 1000 miliardów. Tak. To by oznaczało, żeby dojść do 100 tysięcy, to my musimy prawie dwukrotnie zwiększyć tę kapitalizację. Znowu, mówię trochę mniej niż dwukrotnie. Skąd te pieniądze miałyby się pojawić? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że ty mówisz o kapitalizacji. No, w pompowaniu. A dostępnych bitcoinów do trade'u jest znacznie mniej niż 21 milionów. Nie? Mówi się, że na giełdach jest, no i niektórzy analitycy, myśmy ostatnio o tym rozmawiali z Tomkiem, niektórzy mówią 2, niektórzy 3 miliony, niecałe 3 miliony bitcoinów jest na giełdach, czyli raptem 10%. Oczywiście są transakcje OTC, są różnego rodzaju wieloryby, które mają i mogą chcieć sprzedawać, ale przyjmijmy, że to jest dwukrotność tego, to jest to, co jest dostępne do trade'u. No to mówimy teraz tylko powiedzmy o 5 milionach bitcoinów. O ile musi wzrosnąć cena, znaczy o ile musi być wpompowanych pieniędzy, a ja tutaj powiem, wystarczy kilka milionów, bo jeżeli ludzie przestaną sprzedawać, to cena podskoczy sama do góry. To wszystko zależy tylko od tego, kiedy zamkną się, kiedy ludzie stwierdzą, dobra, to będzie rosło, nie sprzedajemy. A w tej chwili mamy cały czas sytuację taką, że ulica i duże instytucje jeszcze nie są przekonane co do Bitcoina. Nie wchodzą. Myślę, że czekają po prostu na wyniki wyborów, to duże instytucje, a ci mali jeszcze nie usłyszeli, bo jeszcze się nie mówi o tym, że Bitcoin rośnie, bo to są ci ludzie, którzy kupują, gdy Bitcoin jest na szczytach, a nie gdy jest w dołkach. Powiem ci, jakie dostrzegam sygnały bycze i niedźwiedzie. W sensie, bo widzę dużo byczych i dużo niedźwiedzich. Mówię w tej chwili na razie tylko o Bitcoinie. Zacznę od oczywiście tych, które lubimy najbardziej, czyli byczych, czyli tych takich, które zwiększają nam tutaj wartość. Mianowicie mamy w tej chwili największy od kilkunastu miesięcy jakby podaż bitcoinów na portfelach wielorybów. Sprawdziłem, chyba 17 miesięcy temu była taka ilość, później zaczęło to spadać, teraz wieloryby. Kiedy mówię o wielorybie, to mam na myśli portfele, które mają więcej niż 100 bitcoinów. Tam w tej chwili przybywa systematycznie, już od kilku miesięcy jest skupowane. Mało tego, rekiny, czyli ci, którzy mają więcej niż 10 bitcoinów, ich też przybywa. Co oznacza, że ci gracze, którzy dysponują kapitałem i wiemy, że ci, którzy dysponują kapitałem, grają zawsze w ten sposób, że zarabiają na maluczkich i na ulicy. Tak? Kupuje się wtedy, kiedy wiadomo, krew się leje i sprzedaje się wtedy, kiedy jest wielki entuzjazm. I dla mnie osobiście jest to oczywiście bardzo silny byczy sygnał. Jakaś grupa szykuje się do tego, żeby gdzieś tam w jakiejś, zakładam, niedalekiej albo średniej przyszłości zrealizować swoje zyski i wie, że
te zyski. Natomiast jeżeli chodzi o sygnały spadkowe, to czuję w moczu, że idzie w tej chwili recesja w Stanach Zjednoczonych. Bank of America powiedział, że się spodziewa recesji. I teraz to, z czego my się cieszymy, czyli z tego, że będą obniżone stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Zawsze mówimy obniżone stopy, więcej gotówki, wiadomo. Pytanie jest tylko takie, czy one są obniżone po to, bo jest tak dobrze i już nie trzeba tutaj zaciskać pasa, bo jest tam poziom inflacji utrzymany, a wiemy, że nie jest. Mówią, że cel inflacyjny będzie, ale wiemy, że nie jest. Czy po prostu trzeba w tej chwili obniżać stopy procentowe, bo idzie zagłada. No ale... Jeden ze wskaźników, które gdzieś tam dziś robiąc prasówkę, mamy drastycznie niski wskaźnik oszczędności gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych. On zawsze występował przy dużych kryzysach. Zgadzam się. Ja uważam osobiście, że kryzys będzie w Stanach Zjednoczonych. Pytanie, jak duży i czy uda im się ten swój kryzys rozlać na świat, czyli kosztem świata samemu lepiej przetrwać, ale właśnie to jest moment, w którym Bitcoin może najwięcej zyskać, bo ludzie będą szukali sposobu obronienia swojego kapitału. Więc jeżeli nieruchomości będą spadały, jeżeli inne dobra będą spadały, jeżeli firmy technologiczne i firmy, czyli usługowe będą spadały, to w co zainwestujesz pieniądze, jakie masz, żeby... Pytasz się ja, czy pytasz się mnie jako przedstawiciela społeczności? Społeczności. Okay. No więc cały czas mamy, do tej pory myślałem, że mamy jakby dwóch aktorów na tej scenie. Myślę, że Bitcoin jest trzecim. Tych dwóch aktorów to jest oczywiście złoto i obligacje skarbowe. I ci, którzy cały czas dysponują tym kapitałem, na którym nam zależy, to są ci, którzy są przyzwyczajeni do tego, że inwestują w obligacje skarbowe wtedy, kiedy idzie kryzys. No bo one są często też uzależnione ich oprocentowanie od inflacji, od tam innych pierdół i tak dalej. Więc zgadzam się z tobą, że w długiej perspektywie, w ogóle uważam, że to jest moja prywatna opinia, najlepszą życiową inwestycją, którą ktokolwiek może zrobić, to zainwestować w Bitcoina, żeby to było jasne. Teraz gram trochę adwokata diabła tutaj. Natomiast jeżeli przyjdzie kryzys, jeżeli okaże się, że w końcu ta bańka pęknie i szambo wypłynie, no to wcale nie ma takiego przekonania, że będziemy mieli raj świętego Mikołaja do końca tego roku. Okay. Ale i teraz powiem ci ostatnią rzecz, znaczy nie ostatnią, ale ostatnią w przeciągu tych powiedzmy 120 sekund. Jest jedno wydarzenie, które myśli może wysterować nam cenę z powrotem powyżej 60 000 i sprawić, że będziemy się czuli bezpieczni. To jest piątek. To jest ponownie ogłoszenie wyników, jak wygląda rynek pracy. Pozarolniczy rynek pracy w Stanach Zjednoczonych. Pamiętam z poprzednich miesięcy, zawsze jak była jakaś gwałtowna zmiana, to związana właśnie z tym raportem. Jeżeli on będzie jednak pozytywny, mówi się, że będzie negatywny, ale jeżeli zaskoczy nas, to Bitcoin zareaguje pozytywnie i być może zacznie budować jakieś fundamenty, żeby być powyżej 60. Bardzo ciekawym spojrzeniem na tą cenę Bitcoina i ten nasz oczekiwany banana zone jest jeszcze uwzględnienie inflacji i dodruku pieniądza, bo pamiętajmy, my mówimy tutaj, czy Bitcoin będzie kosztował 100 czy 200 tysięcy dolarów. Ja podkreślam, nie wiem jaka będzie cena nabywcza tych 100 czy 200 tysięcy dolarów. Tak. Bo to, co możemy zaobserwować i nie przygotowałem sobie tego wykresu, bo nie wiedziałem, że na taki temat zejdziemy, ale widziałem bardzo fajny wykres, który pokazywał, ile kosztuje dom, taki przeciętny amerykański dom w bitcoinach. I muszę tobie powiedzieć, że prawdopodobnie za 10 lat czy 20 będziesz mógł kupić za 1/100 bitcoina taki dom. Wierzę. I to jest pokazanie, w co warto zainwestować i ile zyskuje Bitcoin, bo kiedyś za Bitcoina trzeba było, za dom trzeba było zapłacić tam kilka tysięcy bitcoinów, potem tam widziałem 25 na przykład bitcoinów trzeba było zapłacić. Teraz mówimy o takim podstawowym domu, nie mówimy o jakiejś wypasionej willi. Teraz 4-6 bitcoinów, niedługo będzie to poniżej bitcoina, czyli siła nabywcza bitcoina rośnie.
To jest bardzo dobre porównanie jakby cena wyrażona w dolarach niesie zawsze ryzyko tej inflacji. Oczywiście, siła nabywcza Bitcoina, to jest coś, o czym powinniśmy rozmawiać. I teraz to jest to moje hasło, że nie ma w co wychodzić. Tak. Jak mamy Bitcoina, to jak go sprzedajemy, to nie wychodzimy do dolara. Inwestujemy w dolara, licząc na to, że zarobimy, bo Bitcoin spadnie, znaczy bo dolar wzrośnie i wtedy będziemy mogli dokupić Bitcoina. Raczej w tą stronę patrzę. Na cenę Bitcoina na pewno wpływa popyt i podaż. A przypomnę tobie... Łukasz, nie tylko na cenę Bitcoina. Na wszystko, ale tutaj mamy nieregulowany, może nie nieregulowany, ale ściśle reglamentowaną podaż. Larry Fink, czyli szef BlackRocka, jeden z nawróconych, w jednym z wywiadów. Polecam wszystkim ten wywiad. Postaram się znaleźć linka i może dołączymy go do opisu, a może ktoś tutaj poda tytuł tego wywiadu. On w czasie wywiadu mówi: tak, to prawda, rok temu byłem przeciwnikiem Bitcoina. Byłem przeciwnikiem Bitcoina, uważałem, że to jest scam, że to jest złe, ale poświęciłem czas na to, żeby poznać tego Bitcoina i po szybkim poznaniu stwierdziłem, coś w tym może być. A im głębiej w to wchodzę, tym bardziej jestem przekonany, że, parafrazuję teraz jego wypowiedź, jestem przekonany, że to jest sposób na to, żeby zabezpieczyć się przed zakusami rządów do niszczenia wartości naszego portfela. I on powiedział: nie wstydzę się tego, że zmieniłem zdanie. Zmieniłem, bo zrozumiałem i teraz to chcę robić. No, wydaje mi się, że fakt, że na przykład BlackRock jest jednym z istotnych inwestorów w ETF-y BlackRocka. To jest ciekawe. BlackRock skupuje... Tak, że sam inwestuje w swój produkt. W swój produkt. To znaczy, że oni naprawdę wierzą, że tam będą wzrosty. Oczywiście. Każdy, kto nas teraz ogląda, wiemy o tym, że nie tylko nas oczywiście, ale ci, którzy interesują się kryptowalutami, teraz znowuż wyrażą swoje osobiste zdanie, to jest pewna grupa elitarna. Kwiat intelektu, ktoś, kto potrafi iść po prostu pod prąd. Jeżeli wie, jak działa Bitcoin i odkłada sobie codziennie jakąś małą tam część tego Bitcoina, to ma zapewnioną emeryturę. I jest zwycięzcą na tej loterii światowej. No nie? Mi teraz chodzi o to, co się wydarzy do końca tego roku albo do końca przyszłego. I podam ci drugi argument, który wydaje mi się może oznaczać, że Bitcoin jednak nie osiągnie tych 100 000. I on jest paradoksalnie pozytywnym argumentem. Mianowicie, gdyby się okazało, że mamy w tej chwili rajd Świętego Mikołaja, to wiadomo, że wpływa trochę kapitału z tych rynków pozakryptowalutowych, dużo kapitału, najczęściej właśnie przez ETF-y, ale sami kryptowalutowcy wychodzą z Bitcoina na rzecz altów, no bo tam jest większy potencjał. Innymi słowy, wzrost Bitcoina sprawia, że on zaczyna rosnąć wolniej, bo rozpędzają się altcoiny i ludzie przenoszą kapitał tam, przynajmniej na chwilę. Zobacz, mamy spadek teraz ceny Bitcoina, kapitalizacja meme coinów jest gdzieś tam na poziomie chyba 40 miliardów, jeżeli dobrze pamiętam, to jest bardzo, bardzo słaby wynik. Jeżeli Bitcoin zacznie się rozpędzać, to tam z powrotem zaczną dziać się jakieś głupoty. I w tym względzie myślę, zaraz jeszcze to pogadamy, ale w tym względzie myślę o tym, że Bitcoin staje się jak gdyby trochę ofiarą swojego sukcesu właśnie przez to, że ten system kryptowalutowy jest tak rozbudowany w tej chwili. Gdybyśmy mieli tylko Bitcoina, no to byłoby prościej rozmawiać. Na pewno widzimy, jak spojrzymy sobie na cykle dominacji Bitcoina. Bardzo ciekawy wykres, polecam, to jest proste do zbudowania. Takie małe ćwiczenie dla tych wszystkich, którzy nas oglądają. Znajdźcie wykres dominacji Bitcoina w ujęciu rocznym i zobaczycie, że tam jest tak, 3 zielone, gwałtowny spadek, czyli 3 zielone bary, każdy rok coraz większa dominacja Bitcoina, a potem czerwony prostokąt w dół i znowu 3 zielone bary, czerwony prostokąt w dół. Wiecie, gdzie jesteśmy teraz? Zamykamy 3. bar, zielony.
Okej. Czyli będzie dokładnie to, co powiedziałeś. Alt season w końcu przyjdzie. Czy on przyjdzie dlatego, że bitcoinowcy będą wychodzić będą sprzedawali bitcoina i inwestowali w memcoiny? Pewnie jakaś część tak, ale myślę, że znacznie więcej osób przyjdzie nowych i oni zrobią to, co zresztą sami zauważyliśmy, jak rozmawialiśmy. Ktoś przychodzi i mówi, kurde, bitcoin 70, 80, 100 tysięcy, to już pociąg odjechał, ale podobno memcoiny, na tym można zarobić. I one kosztują $1, albo cent, albo ułamek centów. To kupię 1000. I w ten sposób będą budowali popyt na altcoiny i będą powodowali wzrosty w altcoinach. Tak mówi na pewno wielu analityków, że tak będzie. Znowu, czy ten cykl zamknie się inaczej? Wiele mówi osób, że tak, a ja jestem zdania, że cykle mają to do siebie, że jednak lubią się powtarzać. Cykliczne. I za każdym razem istnieje ta obawa, istnieje to ryzyko, że jednak ten cykl będzie inny, bo o to w tym chodzi. Gdyby nie było niepewności, nie mielibyśmy też zmienności na rynku, nie? Dobra, no to mam do Ciebie pytanie. Gdybyś miał teraz inwestować w jakiegoś altcoina, miałbyś do wyboru Solana albo Cardano, to co byś wybrał? No z Cardano jest bardzo ciekawie w tej chwili, nie? Tam sporo kontrowersji, ale uwaga, hard fork zakończył się wielkim sukcesem. Tak. Zrobili ten hard fork. Ja co prawda nie kupuję, moje prywatne zdanie, nie kupuję gadki tego szefa Cardano. O decentralizacji? O jakiejś rewolucji, o znaczeniu, o wiekopomnym znaczeniu i tym podobnych sprawach, bo po prostu nie słyszę tam konkretów, tylko słyszę same takie górnolotne hasła ideowe, a nie bardzo rozumiem, na czym polega ta wielka zmiana. Jeżeli ktoś wie, zachęcam, niech napisze nam w komentarzach, chętnie przeczytam. Taki krótki, w kilku punktach, co tak naprawdę się zmieniło i dlaczego to jest takie wiekopomny update. Natomiast powiedziałeś Solana. Myślę, że Solana jest następna w kolejce, jeśli chodzi o ETF-y i to na pewno będzie napędzało. A nie masz wrażenia, że w ogóle w tej chwili narracja o tym, że będzie trzeci ETF, trzeci rodzaj ETF, ona w ogóle ucichła? Po tym, no właśnie, bo nie rozmawialiśmy ze sobą ponad miesiąc. Tak. Chcę jeszcze wrócić do tej dyskusji o Solanie i o Cardano, ale najpierw zadam Ci pytanie, czy uważasz, że ETF-y Ethereum to jest sukces, czy to jest porażka? Teraz. W tej chwili nie uważam, żeby był sukces wielki, ale nie jest porażka. W żadnym wypadku. To, co się dzieje na ETF-ach eterowych, raczej pokazuje, że ten projekt był potrzebny. Czy on odniesie sukces? Ja bym poczekał jeszcze 2 miesiące, tak żebyśmy mieli trochę dłuższy okres czasu. No i okres czasu. Wiem, że nie lubisz takich sformułowań, ale że będziemy mieli dłuższy okres, żeby lepiej spojrzeć na to, co tam się dzieje, bo jednak zawirowania, które mamy w tej chwili, sytuacja na rynku, ten moment wejścia czy otworzenia ETF-ów eterowych był moim zdaniem maksymalnie niekorzystny. Okay. Wakacje, dużo perturbacji, zmasowany wyprzedaż przez rządy, dystrybucja Mt. Goxa i tak dalej. Tam było bardzo, bardzo dużo takich negatywnych sygnałów. Myślę, że to, że nie spadliśmy gwałtowniej do $40,000 świadczy tylko o tym, że rynek jest silny. Okay. Raczej jestem pozytywnie nastawiony tutaj. Okej, to wrócę do dyskusji o Solanie i Cardano. I jeszcze jeden wątek, jak robiłem sobie, teraz jak mi nie było przez ten miesiąc, to spoglądałem na ceny różnych krypto i robiłem jakąś taką szybką prasówkę, ale nie angażowałem się mocno w rynek i pewnego dnia patrzę, że cena Trona wystrzeliła. Zresztą Tron przez ostatnie miesiące działa trochę w przeciwfazie, mówię o pozytywnej przeciwfazie. No ale widać w pewnym momencie, że tam po prostu znowuż poszła jakaś pompka w cudzysłowie do góry.
No i sprawdzam, co się stało. No i stało się to, że odpalili tą swoją platformę dedykowaną memcoinom. Coś takiego jak gdyby konkurencję właśnie do Solany. I teraz o czym mówię? Kiedy mówimy o Solanie, to oczywiście mówimy o tym, że to jest wspaniała technologia, szybka, niezawodna i którzy mówią, że działa 5 dni w tygodniu, tam żartują, bo tam czasami nie wszystko działa tak jak trzeba. Ale kiedy widzimy, że spada popyt na memcoiny, spada cena Solany. I z drugiej strony, więc ja to sobie też tak myślę, sukces Solany w dużej mierze. Nie jestem w stanie ocenić w jakiej, ale w istotnej mierze zależne jest od tego, jak ludzie patrzą na memcoiny. Teraz patrzę na Cardano, które teoretycznie reprezentuje w tej chwili zupełnie jakby odwrotne podejście. Oni mówią, decentralizujemy projekt, no bo właśnie ta zmiana, Chunk, ona tak się nazywa z 1 września, ona jest faktycznie skomplikowana, bo tam powstały jakieś 3 komitety, ludzie mogą teraz podobno jak gdyby no, szefowie Cardano, no po prostu grupa założycielska jak gdyby zrezygnowała z zarządu, deleguje ten zarząd właśnie w stronę społeczności. Jak będzie, to się okaże, ale generalnie manifest bardzo dużej decentralizacji i uwaga, ta aktualizacja też przyniosła bardzo duże poprawki technologiczne. Sieć przyspieszyła. Tak. I teraz, kiedy zadajecie pytanie Solana czy Cardano, to wyobrażam sobie, że tak naprawdę pytanie jest teraz takie, czy społeczność będzie kładła nacisk ogólnokryptowalutowa, ogólnoświatowa na decentralizację, czyli na manifest tej największej naszej wartości, czy jednej z największych, na technologię. I tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz. Lubię statystyki, sprawdzałem. W marcu tego roku, w ciągu miesiąca, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, ilość smart kontraktów w Cardano przyrosła o 61%. To znaczy technologicznie tam coś się dzieje bardzo pozytywnego. No a z kolei mamy Solanę, która jest oczywiście dobrym projektem, rozwija się technologicznie, ale jej sukces, wszystko na to wskazuje, oparta było o memcoiny. I kiedy ci zadaję właśnie to pytanie, czy Solana, czy memcoiny, czy Solana, czy Cardano, to zastanawiam się, co kieruje sercem inwestorów wszystkich. Czy krótkoterminowa gra, czy jednak wiara w fundamenty. Ja skupuję Solanę w ogóle w modelu DCA każdego dnia dzięki zleceniom cyklicznym. Tutaj na Kanzę, brawo. Tak, na Kanzę. A jeżeli chodzi o Cardano, nie robiłem tego, ale zacząłem się zastanawiać, czy właśnie w tej chwili na to nie postawić. No, ja mogę tylko powiedzieć, że udostępnię teraz ekran, żeby wam pokazać parę wykresów, bo to akurat jest ciekawe. Zobaczcie, tutaj myślę, że widać ten wykres. To jest wykres Solany. Szczyty, jakie miała w listopadzie 2021 roku, to jest około 1000 zł. Tu mam do złotówek. W tej chwili kosztuje 520. Czy Solana ma potencjał do wzrostu? Tak. Jak duży? Powiedzmy, niech podwoi ATH, czyli 4-krotny wzrost. Jeżeli spojrzymy na Cardano, to Cardano miało swoje szczyty w sierpniu 2021 czy wrześniu 2021 roku i kosztowało 12 zł. W tej chwili kosztuje złoty 29. Tak. Czy ATH Cardano też pójdzie 2 razy do góry? Powiedzmy nie, będzie o 50% wyższa, czyli będzie kosztowała 18 zł. No to mamy wzrost w tej chwili 15-krotny. Co daje lepszy potencjał? No wiadomo, Cardano wydaje się być tutaj wygranym, ale czy będą te wzrosty? Myślę, że to ryzyko braku tych wzrostów jest bardzo, bardzo duże i no, nie wiem, czy to jest na pewno tak bezpieczny projekt, tym bardziej, że tam były pewne nieścisłości albo dziwne zachowania założyciela Cardano, no, może się otrząsną. No. Nie, no jasne. Właściwie to pytanie zadałem właśnie po to, żeby też rozgrzać synapsy wszystkich tych, którzy tutaj nas w tej chwili oglądają i nasze synapsy. Ja będę się na pewno... A ten wykres? Dzięki Łukaszowi, dzięki Łukasz, podpowiedziałeś, jak to szybko pokazać. To jest ten wykres dominacji. Zobaczcie, spadek, 3 wzrosty, spadek, 3 wzrosty, no i teraz spodziewamy się kolejnego spadku dominacji Bitcoina. To nie znaczy spadku jego ceny, tylko że pozostałe projekty urosną. No jest ich coraz więcej, dlatego ta dominacja też nie osiąga tych samych poziomów, to jest naturalne, no ale widzimy, że jakaś cykliczność
cykliczności jest. Dobra, wystarczy tych sharingów. Dobra. Może króciutko słuchaj o tym, co nowego na Kandze, bo to jest myślę ciekawe. Pierwsza rzecz to przypominamy, że mamy migrację Matika na POL. Dla wszystkich użytkowników Kangi to jest dla Was bezbolesne, nic nie musicie robić. Stanie się automatycznie do 5 września, przewidujemy czy 5 września ta migracja powinna się zakończyć, więc wszyscy śpicie bezpiecznie. Przypominamy też o konkursie tradingowym, który trwa na Krasnalcoinie. Odsyłam do mediów społecznościowych, do Telegrama, tam macie warunki tego konkursu, ale do 8 września, czyli jeszcze 5 dni trwa. No i zbliżają się nowe listingi, ja nie będę może mówił jakie, bo chcę, żebyście zasubskrybowali, kliknęli w dzwoneczek, polajkowali, zafollowowali i to wszystko, co można zrobić, a co nic nie kosztuje, a dla nas jest wielką korzyścią. Tak. Proszę zróbcie, to dowiecie się, jakie listingi będą już jutro. Może zaskoczymy Was, natomiast na pewno 5 września rusza nowy staking tokena GRT, projektu Graph. Zachęcam do tego również, żeby zapoznać się ze szczegółami na naszych mediach społecznościowych. Tak jest. A my przechodzimy do kolejnego tematu naszej audycji, polityka. Co powiesz o zatrzymaniu? No, zatrzymanie w wypuszczeniu. To jest też ciekawe. A to ty mówisz o Durowie. Tak. A wiesz, a ja bardziej lokalnie pomyślałem o naszym szefie rezerw strategicznych, ale to może kiedy indziej porozmawiamy. Tak, bo ja faktycznie o Durowie myślałem. Była opcja na to, żeby obkupić się w token telegramowy. Bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawa w ogóle osoba. O Durowie pisały nawet media mainstreamowe i to dużo na ten temat, no bo wiadomo, dla nas Telegram wydaje się projektem kryptowalutowym, ale dla świata jest po prostu jakiś tam medium. Nie wiem, czy wiesz, że Durow ma 100 biologicznych dzieci. Bo był dawcą nasienia. No a zepsułeś całą zabawę. Całą zabawę zepsułeś. Ale to kiedyś widziałem wywiad z Elonem Muskiem, który ma też tych dzieci wiele, chyba już kilkanaście, nie nadążam z tym. I on akurat metodą klasyczną. I on uzasadnia to w ten sposób, że... Tam z jednym wyjątkiem na pewno. Sztuczne było zapłodnienie in vitro. Okej. On... Koleżanka z pracy. W ogóle wszystkie to prawie są jego koleżanki z pracy, ale uzasadnienie jest takie, że jego uzasadnienie, on uważa, że faktycznie jego kompozycja genów jest dość wyjątkowa i może świat ratować właśnie w ten sposób, że będzie dalej to przekazywał. Durow chyba ma podobne poglądy. Wiem, że będziemy chyba trochę rozmawiali na temat Telegrama podczas najbliższego odcinka No Comment. Tak. Przynajmniej mamy taki zamiar i to jest w ogóle dobry też moment, żeby wszystkich zaprosić, bo najbliższy odcinek Kanga No Comment to odcinek 100. Nasz młodszy albo młodsza siostra kwadransa z Kangą, także zapraszamy do tego, żebyście oglądali. Będzie wyjątkowy. No i będziemy rozmawiali tam na temat różnych rzeczy, ale wspomnimy również na temat właśnie Telegrama, czy jest bezpieczny, czy jest taki, jak się wszystkim wydaje. No właśnie, ja może taki krótki przedsmak, bo będziemy na ten temat, mam nadzieję, rozmawiali. Na No Comment rozwiniemy temat. Ja mogę powiedzieć bardzo prosto na Twoje pytanie, czy jest bezpieczny, czy nie. To zależy. I porozmawiamy, myślę, też o alternatywach i co ryzykujemy i czy powinniśmy już teraz odinstalować Telegrama z naszych telefonów, czy raczej nie. No i właśnie o alternatywach będziemy chyba rozmawiali, przynajmniej przez kwadrans. Dobra, no okej. Wracamy jeszcze do tematu politycznego. Chodziło mi o Sławomira Mentzena. Zaznaczę tylko, że my jesteśmy, przynajmniej w ramach tych audycji, politycznie jesteśmy neutralni. Okej. Czy to tylko mi się coś stało z internetem? Tak, mi działa. Okej, czyli mówię. Sławomir Mentzen ogłosił start w wyborach prezydenckich i mówię o tym... Chyba pierwszym kandydatem jest. Tak.
Tak, mówię o tym dlatego, że no, jakimś elementem jego kampanii jest właśnie wątek kryptowalutowy, gdzie powiedział, że po pierwsze zawalczy o to, żeby, jeżeli zostanie prezydentem, że kryptowaluty będą, polska legislacja kryptowalutowa będzie najlepsza w Unii Europejskiej. Ciekawe, jakby miał to zrobić, ale w sensie prezydent ma bardzo ograniczone możliwości, ale no może, wiadomo, wetować i tam przeszkadzać. To jest jakby jedna rzecz. Po drugie powiedział, że zagwarantuje, znaczy będzie walczył o to, żeby w konstytucji był taki przepis, który mówi o gotówce, że nie można jej wycofać i to bez względu na to, czy zostanie prezydentem, czy nie, chcę powiedzieć, że to bardzo fajne, że mamy teraz takie czasy, że nawet polscy politycy traktują, tak jak Donald Trump, kryptowaluty jako element swojej kampanii albo swojego programu wyborczego. No i oczywiście obiecał, że doprowadzi do tego, że zostanie zniesiony podatek Belki. No, z tego co wiem, jest... Konfederacja właśnie wniosła projekt ustawy dokładnie zgodny z obietnicą przedwyborczą Komitetu Obywatelskiego. Tam w tych 100 obietnicach było zniesienie podatku Belki, nie całkowite, od razu tutaj mówię, tylko do 100 000 złotych zysku, czyli dopiero jak mamy zysk powyżej 100 000, zaczynamy od tego płacić podatek Belki i dokładnie taki projekt został wniesiony. Zobaczymy, jakie będą jego losy, czy w ogóle odbędzie się debata i czy będzie głosowanie. To też dużo pokaże na temat tych obietnic wyborczych. Tak, i teraz pozostając ciągle apolitycznym, chcę powiedzieć, że pewne zawirowania, które w tej chwili są na polskiej scenie politycznej, mogą doprowadzić do tego, że w drugiej turze wyborów możemy zobaczyć nieoczywistych kandydatów i to może sprawić, że ten głos kryptowalutowy będzie o wiele bardziej słyszany niż nam się wydaje. I tutaj stawiam kropkę, możemy iść dalej w dyskusji, o czym chciałbyś powiedzieć. Byłoby bardzo ciekawe, gdyby faktycznie dwóch kandydatów mało popularnych w tej chwili przeszłoby do drugiej tury. Naprawdę byłoby ciekawe. Troszkę jeszcze takiego komentarza politycznego jednak pociągnę. PiS ma w tej chwili wielki problem wewnętrzny. Ciężko będzie im znaleźć dobrego kandydata. Jestem ciekaw, czy znajdą. I są bez pieniędzy. Tutaj trochę bym dyskutował, bo jak się okazuje, mogą być bez pieniędzy, ale najprawdopodobniej ten Sąd Najwyższy odrzuci, bo tam jest jakaś procedura. Przepraszam, nie chcę teraz, nie jestem prawnikiem, słyszałem tylko, że PKW wydało tą karę, ona może być zaskarżona i trafia do tego Trybunału Konstytucyjnego czy gdzieś, przepraszam, naprawdę nie chcę, żebyście mnie tu ciągnęli, a tam cytuję teraz osobę, która mówiła, a tam są neosędziowie i jacyś propisowi bardzo ludzie i oni na pewno jakby odrzucą tą karę daną przez PKW, więc jakby to jest prawdopodobna ścieżka, więc nie byłbym taki przekonany, że będą bez pieniędzy, ale na pewno nie mają kandydata w tej chwili. W PO również trochę jest nerwowo. Nie wiem, pan Hołownia będzie chciał może startować, pan Tusk może będzie chciał startować, pan Kosiniak-Kamysz może też będzie chciał startować. Nie zdziwiłbym się, jakby też ktoś z Lewicy, a może nawet 4 kandydatów z Lewicy by było, bo tam różnie by było. No i mamy kandydata z Konfederacji. Będzie naprawdę interesująca w Polsce, ale to przyszły rok. Tak, to przyszły rok. Zwróciłem na to uwagę, bo widziałem właśnie program wyborczy i zaskoczyło mnie to pozytywnie, ten wątek właśnie kryptowalutowy. Mnie zaciekawiło za to, bo widziałem wywiad, w którym pan Mencen był pytany o to, jak prowadzi swoją kampanię wyborczą. On powiedział, nie prowadzę żadnej kampanii prezydenckiej, bo przecież jeszcze nie ma ogłoszonych wyborów, w związku z czym nie mam jeszcze komitetu wyborczego, a to, że ja ze swoje pieniądze wywieszam różnego rodzaju plakaty, to jest moja sprawa, mój biznes i nikt mi tego zabronić nie może robić. Ciekawa koncepcja. Ciekawe, co na to reszta strony. Tak, dobra. Van Eck podaje swoją prognozę ceny Bitcoina do 2050 roku.
Zawsze mnie zastanawiałem te w ogóle prognozy. Przecież to jest tak ekstremalnie, jest dużo punktów swobody. Ile powiedz? Jeszcze raz? Jaką mają prognozę? Jeszcze nie powiedziałem, tylko mówię, że przewidywanie ceny, dobra, już od razu powiem, $2,9 miliona. Przecież to nie wiadomo, ile będzie dolar warty, ile coś tam wydarzy po drodze, no ale dali taką prognozę. Oczywiście twierdzą, że to jest niepewna prognoza, że wiele rzeczy musi się tutaj pozytywnych wydarzyć, ale jako fundament swojej prognozy, jakby elementem właśnie fundamentalnym jest to, że teraz, kiedy wszelkie pieniądze są deprecjonowane, to Bitcoin może być właśnie tym filarem stabilności i może stanowić część zabezpieczenia banków centralnych. I to jest znaczy w to w ogóle wierzę. Myślę, że tak będzie, że banki centralne zaczną sięgać po Bitcoina. No jeżeli tak się stanie, no to oni mówią, że z ich kalkulacji, z ich Excela wynika, że to będzie $2,9 miliona do 2000, jeszcze raz powiedziałem, 50 roku, 25 lat. Właściwie 26. To teraz nie każdy sobie pomyśli, kto za 25 lat przechodzi na emeryturę, ile musiałby sobie dzisiaj odłożyć Bitcoina, żeby mieć właśnie tej emerytury tyle, ile trzeba. Tutaj jakieś dziwne dźwięki w tle nam się pojawiły, nie wiemy, co się Myślę, że nie dochodzi do mikrofonów. Mam nadzieję. Dobrze. Sławku, takie kryptowalutowe pytanko. Czy ten Duncan, nie wiem jak to w końcu wymawiać, update na Ethereum był dobry, czy był zły? Jedni mówią dobry, drudzy mówią dobry, ale spowodował pewną dziwną rzecz i znowu szybko pokażę Wam mój ekran. Tak, tylko szybciutko. Zobaczcie, co się dzieje z podażą Ethereum. Od momentu, gdy wszedł ten update, mamy systematyczny wzrost ilości Etherów. W sieci oczywiście on nie jest olbrzymi, tu ten chart jest troszeczkę zakłamany, no bo zobaczcie, no masakra jakaś, nie? A jak sobie włączysz 3-letni, to się okazuje, że nic się nie dzieje. To tak tylko pokazuje, że trzeba czasami popatrzeć sobie na kontekst i czy to, co widzimy, na pewno jest czymś strasznym, ale faktem jest, Ethereum ma pewien problem, opłaty z fee maleją, nie pali się dużo Etherów, podaż rośnie mimo wszystko. No, ciekawe, czy coś się w tym względzie zmieni. Czy będziemy mieli 10 000 na Etherze? No, ja reprezentuję taki pogląd, który mówi o tym, że Ether jest niewolnikiem Bitcoina. Pytanie, czy jakakolwiek kryptowaluta nie jest niewolnikiem Bitcoina. To jest pytanie otwarte do zbadania. Natomiast przy Etherze mamy te dwie jeszcze siły. Myślę, że jest ich więcej, ale dwie, o których trzeba wspomnieć. To jest właśnie konkurencja wszystkich Solan, Cardano i tak dalej. To jest jakby jedna rzecz. Ale drugi element to są rozwijające się ciągle warstwy drugie, które ostatecznie wspierają Ethereum, znaczy trochę odbierają, no bo odbierają ruch, który się odbywał na warstwie drugiej, trzeciej i 15. Wiem, że takich jeszcze nie ma, ale jednocześnie stawiają na Ethereum jako ten fundament. Natomiast no, pytanie, czy ktoś może zagrozić Ethereum? 2 lata temu jeszcze, jak się zadawało takie pytanie, to raczej odpowiadało się, że nie, że to zawsze tak będzie, że królem jest Bitcoin, a księciem jest właśnie Ethereum, czy tam złotem Bitcoin, a srebrem Ethereum. Bardzo mi się podoba porównanie Ethereum do ropy. Nie? To jest inna perspektywa. No a dzisiaj widzimy, że przynajmniej tak mi się wydaje, że to pytanie, czy coś może zagrozić Ethereum, już nie jest takie nieuzasadnione. No, to prawda, chociaż muszę powiedzieć, że jeżeli analitycy mówią o cenie takiej, powiedzmy w tym roku Bitcoina, to mówią między 70 a 150 tysięcy. Tak mówię o tych takich konserwatywnych, a jeśli chodzi o Ethereum, to mówią między 4 a 10. Więc to tylko pokazuje potencjał wzrostu, jaki mamy. Oczywiście znowu, tak jak z Cardano i Solaną, myślę, że ryzyko jest znacznie większe. Nie ukrywam, że w moim portfolio Ethereum jest istotnym. W moim też. Istotnie widoczne, tak? To znaczy, no, ja nawet mogę powiedzieć, że od jakiegoś czasu skupuję w takiej samej ilości co Bitcoina, w sensie dzienne zakupy.
No bo jak analizowałem sobie historię Ethereum, no to pokazuje, że ona jest o wiele bardziej dynamiczna. To znaczy, jak Bitcoin rośnie, to historycznie cena Ethereum rośnie mocniej. Tam jest większe pole do tego, żeby coś tam zarobić. No nie? Ostatecznie jednak, to też jest taki jeden mój manifest, nie skupuję Ethereum po to, żeby go mieć, tylko żeby go kiedyś zamienić na Bitcoina. To No jest dokładnie. w ogóle bardzo, bardzo ważne. To ja czytam komentarze i w ogóle chcę się do nich odnieść. Coś się dzieje z tonem, bo widzę, że tutaj chyba cena leci w dół. Nie wiem, o co chodzi. To jest jakby No nie dostrzegam, jakoś dramatycznie, ale coś się dzieje, tak. coś się wydarzyło. Ale no bez przesady. Dob- Jakieś drobne zamieszanie. Padło, na samym początku naszej audycji było pytanie o to, właśnie w tej chwili spoglądam, co wpływa na popyt KNG. Łukasz, chciałbyś to wyjaśnić? Tak, na popyt KNG mają wpływ przede wszystkim użytkownicy Kangi i ludzie, którzy po prostu kupują, bo chcą stejkować. Tych osób systematycznie przybywa. Pozdrawiamy na przykład w tej chwili nasz zespół, który jest w Korei Południowej oczywiście i tam na konferencji prezentuje dzielnie Kangę. Tak samo jak dziękujemy zespołowi, który był tydzień temu na przykład na Bali, a tym, którzy za 3 tygodnie, za 2 tygodnie do Singapuru, to są nasze działania mające spopularyzować token KNG, więc użytkownicy. A drugi popyt, jaki się pojawia, to jest z pewnością wysokość fee, które mamy pobierane przez Kangę, no bo za te fee skupowany jest token KNG i to jest jeden z takich stałych popytów. Tak. Te skupione tokeny KNG są potem przeznaczane na wypłatę na stakingu, więc jeżeli ktoś z Was handluje na Kandze, płaci fee i chciałby je odzyskiwać, no to wystarczy, że sobie trochę zestejkuje, to będzie odzyskiwał to fee, które zapłacił w postaci codziennych wypłat, a jeżeli zastejkuje odpowiednią ilość, i odsyłam tutaj do naszych stron poszczegółowe informacje, to nawet może być zwolniony albo mieć istotnie zredukowaną tą opłatę. Tak jest. Patrzę jeszcze na jeden komentarz, ktoś bardzo fajnie napisał, ale czy go odnajdę? Bez autora napisał KNG już za 8,40, cena wyrażona w złotówkach, a ja kupowałem za 6,30. Kto jest debeściak? Bez autora jesteś debeściak na pewno. No dobrze. Myślę, że możemy pogadać o wynikach konkursu. Tak, no to jest dobry moment, żeby przypomnieć, na czym polega nasz konkurs. Konkurs jest dla tych wszystkich, którzy umieją analizować wykresy i prognozować cenę Bitcoina. Przypominam, każdy wtorek o 9 rano sprawdzamy, jaki jest kurs Bitcoina do USDT i szukamy tej osoby, która da najlepszą prognozę podczas kwadransu z Kangą i do końca środy. Czyli jeżeli oglądacie nas nie we wtorek, a w środę, 4 września, to jeszcze możecie wziąć udział w konkursie. Wystarczy, że napiszecie komentarz #kwadrans z Kangą 218, bo taki będzie następny numer, i podacie swoją cenę w dolarach, jaką uważacie, że będzie miał Bitcoin na rynku BTC do USDT na Kandze o godzinie 9 polskiego czasu. Osoba, która będzie najbliżej, wygrywa nagrodę. Nagroda to jest 10%, to jest tyle tokenów Kang, ile jest 10% łapek w górę, więc jeżeli chcecie mieć wysoką nagrodę, to klikajcie łapkę w górę. Ale uwaga, nie można pomylić się o więcej niż $25. Jeżeli najlepsza prognoza będzie większa niż $25, to odrzucamy takie prognozy i wygrana przechodzi na następny tydzień. Ale uwaga, jest pewien haczyk. Fortel. Tak, jeden fortel, który możecie zrobić. Wystarczy, że dacie drugi komentarz. Prosimy o więcej niż 8 słów, tak? Chyba, bo tyle wymaga algorytm. Jeżeli dacie taki komentarz drugi pod tym filmem, czyli nie tylko #kwadrans z Kangą 218, ale dacie drugi komentarz, to wtedy te osoby mają zwiększony ten limit błędu do $100. No i dalej wygrywa najlepsza osoba. Mam pomysł na drugi komentarz dla wszystkich, żeby ułatwić robotę. No. Musiałbyś tylko zdradzić, Łukasz, kiedy ty masz urodziny.
Tu mnie zawstydzasz. Dzisiaj mam urodziny. Gratuluję, więc moi drodzy możecie napisać w tym drugim komentarzu po prostu życzenia dla Łukasza. Łukasz, mądrości, odwagi, siły, tego Ci życzę. Naprawdę tego Ci życzę i za wszystko Ci dziękuję. Jestem bardzo wdzięczny za wiele rzeczy. Musicie wiedzieć, że to Łukasz zadzwonił do mnie w 2017 roku i powiedział: przestań się zajmować tym, czym się zajmujesz. Chodź, zrobimy giełdę kryptowalut. Opowiadaliśmy o tym wiele razy i pewnie nie raz będziemy opowiadać, także macie dobry pomysł na drugi komentarz. A ja jeszcze przypomnę, że jeżeli ktoś udostępni ten materiał i wygra, to dostaje dodatkowo 20 Kang. Nagroda, która jest przydzielana za prawidłową prognozę, to 10% łapek w górę, więc proszę dajcie łapki w górę i uwaga. Wyniki. Bum, 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 bum. Bum. Tak. No i mamy kumulację, przechodzi na przyszły tydzień, bo nikt nie trafił. Informacja, w tej chwili spoglądam tutaj w swoje notatki, cena Bitcoina z rana to było 58 935 dolarów, kumulacja 77 KNG, przechodzi na następny tydzień, także zachęcamy, tym bardziej, że cena KNG rośnie, także warto tutaj przemyśleć sprawę. No, wystarczy popatrzeć na order booka i zobaczyć, jak płytki jest order book ten do skupowania, czyli sprzedających nie jest wcale tak dużo i no, wiemy, że jednym z takich motorów napędowych, jaki mamy, jeśli chodzi o token KNG, no to jest po prostu mówienie: hej, kupcie 100 Kang i odłóżcie na POS-a, włączcie autozasilenie, bo to 100 Kang to jest minimum. No i pomyślcie, jak mało osób jest potrzebnych do tego, żeby kupić te 100 Kang i spowodować spore wahnięcie ceną. Zresztą jak tak patrzy się na wykres, no to nasze wyjazdy zagraniczne może dają jakieś efekty. Zobaczymy. Tak jest. No dobra, zostało nam, Łukasz, 8 minut. Mi się już notatki skończyły. Powiedz, czy coś jeszcze masz do poruszenia? Może dla mnie temat Telegramu to jest temat bardzo, bardzo istotny, ale myślę, że zostawimy go na naszą taką bardziej publicystyczną audycję. A dzisiaj no jeszcze raz ja tylko powiem, dziękuję wszystkim za życzenia, bo dużo było, bardzo dziękuję. Naprawdę miło. Dzięki, Sławku, również Tobie. To nie był błąd w żadnym wypadku, żeby dzwonić, bo czasami niektóre telefony są błędem, ale to akurat nie było zdecydowanie, więc super. Dziękuję. A Was wszystkich chciałbym jeszcze raz poprosić o subskrypcję, dzwoneczek, łapkę w górę. Zapiszcie się na naszą grupę telegramową, zapiszcie się na nasze social media, bo tam są zawsze aktualne informacje. A resztę co? To okrzyki bojowe? Tak jest. Myślę, że tak. Jaki może po miesięcznej nieobecności, jaki jest Twój okrzyk, Sławku? Zawsze, znaczy prawie zawsze ten sam, bo tym takim numerem 1 to KNF. Zresztą spotkałem wielu ludzi na trasie. To jest efekt Kangi. Gdziekolwiek byłem, naprawdę mogą liczyć na wsparcie. Wielokrotnie oferowano mi nocleg, tylko mówiłem, muszę jechać dalej. Muszę jechać dalej. Dla tych, którzy nie wiedzą, wjechałem Polskę na rowerze, ale KNF, Kanga na fali, bo Kanga jest na fali. Tak, a ja BCK, Bitcoin ciągle królem. To są nasze okrzyki na ten tydzień. Jestem ciekaw, czy spełni się to, co jeden z analityków, którego oglądałem, powiedział. On mówi: słuchajcie, to jest ostatni tydzień spadków. Zobaczymy. No jak patrzę na Wasze prognozy konkursowe, no to niektórzy tutaj są bardzo, bardzo optymistyczni. 63, 62 tysiące, nieźle, zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, w jakich nastrojach spotkamy się tutaj za tydzień. Tak jest. Także wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego, Łukasz, Tobie jeszcze raz i do zobaczenia podczas Kanga No Comment. Cześć. Cześć. We are Kanga, beyond crypto.